Jesteśmy w Radomsku przy kaplicy Świętej Rozalii. Czy mógłbyś opowiedzieć nam coś więcej na ten temat? Kaplica pod wezwaniem Świętej Rozalii w Radomsku to niewielka, drewniana budowla sakralna położona na terenie parafii Świętego Lamberta przy ulicy Świętej Rozalii. Według lokalnych przekazów jej powstanie wiąże się z okresem, gdy miasto nawiedziła epidemia, prawdopodobnie w XVIII wieku. Obiekt pełnił funkcję miejsca modlitwy, typowej dla kaplic budowlanych po zarazach, gdy społeczność dziękowała Bogu za ocalenie. Czy mógłbyś opowiedzieć coś więcej na temat tej świętej? Święta Rosalia Palermo była sycylijską pustelnicą, żyjącą prawdopodobnie w XII wieku. Według tradycji pochodziła z arystokratycznej rodziny, lecz już jako młoda kobieta postanowiła porzucić życie dworskie i zamieszkać w odosobnieniu w górach Monte Pellegrino i Monte delle Rose, gdzie prowadziła życie modlitwy i ascezy. Po jej śmierci pamięć o niej stopniowo zanikała, aż do 1624 roku, gdy podczas groźnej epidemii dżumy w Palermo odkryto jej relikwie. Gdy przeniesiono je w uroczystej procesji przez miasto, zaraza miała ustąpić, co zapoczątkowało ogromny kult świętej. Od tamtej pory Rosalia stała się patronką Palermo i orędowniczką w czasie epidemii oraz chorób. Jej wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 4 września, a na Sycylii do dziś organizowane są barwne festyny ku jej czci, szczególnie słynny Festa di Santa Rosalia. Jakie prace remontowe wykonano w kaplicy pod koniec XIX wieku? W roku 1895 przeprowadzono znaczący remont kaplicy. Odnowiono konstrukcję drewnianą, wzmocniono ściany i poprawiono pokrycie dachowe. W 1897 roku do kaplicy trafił obraz Świętej Rozalii autorstwa Stanisława Zarzeckiego, który do dziś pozostaje głównym elementem wyposażenia. A jak wygląda architektura kaplicy Świętej Rozalii? Architektura kaplicy jest charakterystyczna dla małych obiektów drewnianych o charakterze sakralnym w regionie. Budowla ma plan prostokątny i posiada jedną nawę. Ściany wykonano z drewna. Nad korpusem dominuje stromy dach dwuspadowy, a na jego szczycie umieszczono niewielką sygnaturkę zakończoną cebulastym hełmem. Okna są małe, wyposażone w drewniane okiennice. A jakie są cechy bryły kaplicy i co podkreśla jej sakralny charakter? Bryła kaplicy jest zwarta, o proporcjach typowych dla architektury ludowo-sakralnej. Stosunkowo niskie ściany i wyraźnie dominujący dach. Sygnaturka podkreśla sakralny charakter budowli. Jaką funkcję kaplica pełni współcześnie? Kaplica do dzisiaj pozostaje w użytkowaniu parafii i mieszkańców okolicy. W zależności od okresu odbywają się w niej nabożeństwa, a obiekt jest regularnie pielęgnowany.